is a reflection of the industrial north. Jest to odzwierciedlenie przemysłu, przemysłowienia, norm Industrial north. North. Północy przemysłowej, Northern countries. czyli północnych krajów. Northern Europe. Północna Europa, U.S. Stany Zjednoczone. Work. Pracować. Work makes you healthy. Work is good for you. Dzięki pracy praca sprawia, że jesteś zdrowy. Follow instructions. Yes, sir. No, sir. Trzeba podążać za rozkazami i instrukcjami. Don't express feelings. They interfere with your work. Nie pokazuj uczuć, ponieważ one przeszkadzają w twojej pracy. Well, that kind of work is not so healthy. Taki rodzaj pracy nie jest zdrowy. It alienates us, separates us from our feelings. Odłącza nas to od naszych emocji, uczuć. Now, what I've discovered myself in my recovery, and many people who've been through recovery discovered, is that people with less clinical training are able to reach us. To, co ja i wiele innych osób w procesie swojego zdrowienia odkryliśmy, to jest to, że osoby, które mają mniejsze taki trening kliniczny, potrafią lepiej pomóc. This isn't always the case, there are exceptions. Nie jest to zawsze normą, są od tego wyjątki. But the exceptions often are frowned on by the academics. Ludzie nauki, akademii marszczą brwi na te wyjątki. The academics in the U.S., academic psychiatrists, are almost all biological now. Psychiatrzy, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, skupiają się na tej biologicznej podstawie. I don't think it's happened as much yet in Poland. Wydaje mi się, że jeszcze się to nie wydarzyło w takim stopniu w Polsce, ale ta fala nadchodzi. But beware, it's coming. Bądźcie świadomi, że nadchodzi ta fala tej biologicznego podejścia. Yeah, it's because it makes money. Zarabia się na tym. Przynosi zyski finansowe. I won't go into the politics and the economics of it, but all I need to say is the pharmaceuticals rule. Nie chcę wchodzić w politykę, ekonomię, ale powiem tylko tyle, że firmy farmaceutyczne rządzą. They rule the training, they rule the research, they rule the publications, and in the United States they rule the television. Firmy farmaceutyczne rządzą, one organizują szkolenia, training, research, badania, publikacje, a w Stanach również telewizja. It's the whole picture is run and dominated by the pharmaceuticals. Cały ten obraz jest zdominowany i rządzony przez firmy farmaceutyczne. I used to worry about saying that. Kiedyś się martwiłem mówieniem o tym. I don't worry anymore. Już się nie martwię. At this stage of my life, Na tym etapie w moim życiu, what can they do? co oni mogą mi zrobić? I'm more independent financially. Jestem bardziej niezależny finansowo. I'm not trying to get a job. Nie szukam pracy. My children are mostly grown. Moje dzieci są w większości już dorosłe. So I don't care if camera's on. Nieważne jest dla mnie to, że kamera jest włączona. But most professionals are afraid to speak up.
większość profesjonalistów boi się po prostu mówić głośno o tym, As you speak out at risk ponieważ of your career. wtedy ryzykują swoją karierę. So you may not have heard that many psychiatrists speak out. That's because it's dangerous to speak out. Zapewne nie słyszeliście Państwo wielu psychiatrów, którzy mówią o tym, ponieważ jest to dla nich niebezpieczne. And it doesn't matter what form of government. I nie zależy to od rodzaju rządu. Dangerous in every form. Niebezpieczne w każdej formie. Okay, well, what does this CPR stand for? Co znaczy CPR? C is for connecting. I know it's a different letter in Polish. Czyli C odpowiada za słówko connect, w języku polskim będzie to łączenie. I'm sorry. Przykro mi i literka nie odpowiada polskiej wersji. Just think, connect through feelings first. Pamiętajcie, łączenie się najpierw przez uczucia. That's your feelings. Be aware of your feelings, and you'll be more aware of the other person's feelings. Bądź świadom własnych uczuć i wtedy będziesz świadom uczuć tej drugiej osoby. Magda said it was simple but complicated. Pani Magda powiedziała, że jest to proste, ale skomplikowane. It's simple. Just notice your feelings. To jest takie proste, po prostu zauważ swoje uczucia. How do you do that? Ale jak to zrobić? In a world that really doesn't talk about feelings and emotions. W świecie, w którym nie mówi się za dużo o uczuciach i emocjach. We'll get to that. Dojdziemy do tego. The P is for empower. Empower is P is in actually the middle, not at the beginning. P odpowiada za słówko empower. Tutaj P jest w środku słówka. It's helping people to connect with their emotions, which are the source of people's power. Czyli to słówko odpowiada za wzmacnianie, które wzmacniają to połączenie z emocjami, które jest źródłem mocy. If you can't express your feelings and your emotions, you socially, especially socially, have very little power. Jeżeli nie możesz wyrażać swoich uczuć i emocji w kontekście społecznym, masz bardzo małą moc, niską pozycję. People won't listen to what you're saying. Ludzie nie będą słuchać, co masz do powiedzenia. They won't give you respect. Nie okażą ci szacunku. And you'll start to feel worthless. I zaczynasz czuć się bezwartościowy. Which only makes you more frightened. To sprawia, że jesteś bardziej przerażony. And then you speak even less about your emotions. I wtedy mówisz jeszcze mniej o swoich emocjach. We go to the next. R. Thank you. R. Zostało jeszcze R. R. We thought about recovery, but that's more for people that have been labeled mentally ill. Jeżeli chodzi o literkę R, myśleliśmy, żeby użyć słówka recovery, czyli wyzdrowienie, ale to by się tyczyło bardziej osób, które dostały już tą łatkę medyczną, że miały problemy. So we use revitalize, which everyone can experience. I użyliśmy słówka rewitalizacja i to jest coś, co każdy może doświadczyć. Which is really about new life, new hope, new energy. Tutaj chodzi o nowe życie, nową nadzieję, nową energię. It comes from experiencing your feelings and being able to express them. Pochodzi to z tego, że możemy doświadczać swoich uczuć i je wyrażać.
A little note on recovery, though. Even people with the most severe diagnosis can and do recover a full life. Tutaj jeszcze w nawiązaniu do osób, które wyzdrowiały, są to osoby, które mogą wyzdrowieć i mieć to nowe życie. I was diagnosed with schizophrenia. I believe I've recovered. Postawiono mi diagnozę schizofrenii. Wierzę, że wyzdrowiałem. And on our website for the National Empowerment Center, na naszej stronie Narodowego Centrum Wzmacniania. I'll write up later. It's a very simple website. Power, the number 2, u.org. Ta strona to jest bardzo prosta, czyli jest power, przemyk, dwójeczkę i literkę u.com. I don't know. I hope you got it right. I don't know if you got it right. Did she get it right? Zapytałam, że wydaje mi się, że dobrze powtórzyłam nazwę strony, aczkolwiek ją zapiszemy dla pewności. Doing very well. Oh, thank you. I know it's not easy. You don't have to translate that. Dobrze, że miałam taki może żarcik, że całkiem dobrze mi idzie. Nie przejmowałam. So if we go to the next slide, this is a visual summary of emotional CPR. To jest obrazkowe podsumowanie reanimacji emocjonalnej. And I have to tell a little story that Veronica can explain. Tutaj doktor opowie o sytuacji, którą zaraz zobaczy. The first time I came to Poland was 2015, 7 years ago. 7 lat temu przyjechałem po raz pierwszy do Polski. Some of you have heard this story. Kilkoro z Was na pewno zna tą historię. I spoke in Warsaw, I spoke in Krakow, I spoke in Wrocław. Dawałam wykłady w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu. Busy. Zajęty. But in Krakow, I thought it was just a small group. W Krakowie wydawało mi się, że będzie to mała grupa. I walk in, there are 400 or 500 people. Wchodzę i okazuje się, że jest między 400 a 500 osób. And so they had slides up, but they were only in Polish. Były pokazane slajdy, które były wyłącznie w języku polskim. And I didn't have the English version with me. I nie miałem angielskiej wersji tych slajdów ze sobą. Oh my gosh! What am I going to do? Co ja teraz zrobię? So I said, give me this slide. I poprosiłam, aby zaprezentowano ten slajd. This is my favorite slide. Jest to mój ulubiony slajd. I know it by heart. Znam go na pamięć. So I looked at it and I said, I think I can read a little bit of Polish. Spojrzałem na slajd i wydawało mi się, że uda mi się przeczytać troszeczkę po polsku. So I pronounced it dialogue dialogue for Serka to Serka. Everybody laughed. Każdy się zaśmiał. I'm like, nobody told me why they were laughing. Nikt nie powiedział, dlaczego się śmieje. Everybody was just too polite. Wszyscy byli za mili, aby mi o tym powiedzieć. But afterwards I found out. Po wykładzie dowiedziałem się dlaczego. So wherever I would go, people would say, "Hi, doctor, cheese to cheese." Huh? Wszędzie, gdzie jeżdżę, ludzie witają się ze mną i mówią: dzień dobry, panie doktorze, ser do sera. Jakby tutaj jest żart taki słodny. So I now know the pronunciation a little better. Sersa, do sersa. Troszeczkę lepiej teraz wymawiam, powiem serca do serca. But the
joke kind of connected me with people. Ten żart połączył mnie taką nicią zrozumienia z ludźmi. So I'm kind of fond of it. Jest mi bliski ten żart. Ta historia. So we have on the right two, but it could be three, four, many people who are connecting verbally in blue. Czyli tutaj mogą być osoby dwie lub więcej, które na poziomie werbalnym niebieską linią się łączą ze sobą poprzez rozmowę. All those words. Słowa. We need them, Potrzebujemy ich, but we shouldn't be blinded by them. ale nie powinniśmy być przez te słowa oślepieni. Because just as important in red is the communication of heart to heart. Ponieważ bardzo ważny tym jest komunikacja z serca do serca, która jest namalowana kolorem czerwonym. Which is person to person and also within the person. Czyli jest to komunikacja osoba do osoby, ale również osoba sama ze sobą, wewnątrz siebie. If you're disconnected by trauma, Jeżeli jesteś odłączony przez traumę, loss, disappointment, for me it was my divorce, przez jakieś rozczarowanie, stratę, w moim przypadku był to rozwód, you become trapped in monologue. zostajesz w pułapce tego monologu. Łapka monologue. Yeah, and that's a terrible state to be in. Jest to okropny stan, żeby się w nim znaleźć. Your thoughts are cut off from your feelings. Twoje myśli są odcięte od twoich uczuć. And you just become like a robot, Stajesz się robotem, which sometimes seems like the goal of our society. co czasem wydaje się, że jako społeczeństwo do tego dążymy. And COVID has made this much worse. COVID spowodował tą sytuację dużo trudniejszą. It will take us years to recover from the isolating effects of COVID. Zajmie nam wiele lat wychodzenia z skutków izolacji. You see, the person's heart is broken. Serce osoby jest złamane, jak widać. You also may notice the person is in dotted lines. Osoba jest namalowana przerywaną linią. What do you think of that? Why? Co Państwo myślą z tym? I'll say this. Both my daughters are artists, but my younger daughter, I particularly, asked her if she would do the drawing for me, and she said no. We both have been raised to say no to a lot of orders. Obie moje córki są artystkami. Poprosiłem najmłodszą, aby narysowała dla mnie ten rysunek. Powiedziała nie. Obydwie moje córki zostały wychowane tak, aby mówić nie. She said, I had to draw. Powiedziała, że to ja muszę to narysować. Because I knew what I wanted to draw. Ponieważ ja jestem osobą, która wiedziała, co chcę narysować. And this came from my deeper self. I to pochodzi z głębi mnie, z mojego głębokiego ja. I didn't even notice, though, that I did the person on the left in dotted lines. Nawet nie zauważyłem, że narysowałem człowieka po prawej stronie przerywaną linią. And later it was pointed out to me. I potem ktoś zwrócił mi na to uwagę. And I think it's, I don't know, it's interesting. What do you think? Any other thoughts about those dotted lines? Uważam to że jest to interesujące. Czy mają Państwo jakieś... What does it mean? Yeah. That you are not really true you. Not true man. Yeah. Znaczy, Not in to touch jest with prawdziwym it. sobą. Not in touch with my deeper self, my athletic self. Yeah. Nie jestem w połączeniu, w kontakcie z sercem, z głębią siebie, z głębokinia. Deeper self. I don't know how
it's best translated, but it's what brings you all together. It's what helps you know what you're going to do next. I to głębokie ja jest tym czymś, co sprawia, że jesteśmy cali. So emotional CPR helps the person who's trapped in monologue reestablish emotional dialogue with the people around them. Czyli emocjonalna reanimacja pomaga osobie, która utknęła w pułapce monologu. Helps you reestablish emotional dialogue. Pomaga ustalić ten dialog emocjonalny. Which helps you make friends, helps you in work. Pomaga to w nawiązywaniu przyjaźni, w pracy. Helps you take care of yourself. Pomaga ci to dbać o siebie. The next slide. This is an illustration of some of the nonverbal forms of communication that we pay more attention to. Ta ilustracja przedstawia sposoby komunikacji niewerbalnej, nad którymi się skupiamy. Images, Obrazy, eye contact, kontakt wzrokowy, tone of voice, ton głosu, breathing pattern. rytm oddechu. When you're with somebody, gestures, hand gestures. Gestykulacja dłoni. Somehow, when you're feeling good and you're in touch with your own feelings, you can actually pick up in a split second all this nonverbal information. Jeżeli czujemy się dobrze, w ułamku sekundy możemy odczytać te wszystkie niewerbalne sposoby komunikacji. Then you can decipher how the other person's feeling and how you're feeling. Można wtedy odkryć, jak osoba się czuje, z którą rozmawiamy. And it takes practice. Wymaga to praktyki. It takes practice. That's what we try to speed up the practice in emotional CPR. Próbujemy przyspieszyć tą praktykę w reanimacji emocjonalnej. We do it in a group because the feelings are amplified more in a group. Robimy to w grupie, ponieważ emocje są wzmocnione w tej grupie. But not too big. Ale nie jest to za duża grupa. Maybe 9 or 10. Między 9 a 10 osób. And in the group, we do what we call real play. W grupie robimy taką grę teatralną. Real play, as opposed to role play. Czyli w tej grupie robimy coś, co się nazywa real play, co nie jest role play, czyli odgrywaniem jakiejś roli. Role play usually has a script and it's not authentic. Role play, czyli odgrywanie jakiejś roli jest najczęściej ze scenariuszem i nie jest autentyczna. So in real play, you ask the person, what is distressing you right now? Real play, czyli w działaniu na żywo w grupie, pytamy o emocje danej osoby w danym momencie. And so we have one person who's in distress and expressing what is distressing them. And the other person is there to assist them. I z jednej strony mamy osobę, która jest w stresie i mówi o tym, a z drugiej strony mamy osobę, która jej asystuje. And in this illustration, the two big hearts at the top were two people doing this real play. Tutaj na tej ilustracji zostały przedstawione te dwa największe serca na górze i one odpowiadają dwóm osobom, które wcieliły się w tą rolę real play. Yeah.
say something about how this happened? Czy chciałaby się Pani podzielić, co się stało w Wieliczce? Może ja nie wiem, jakże krótko, bo doktor Fisher wprowadza do tej swojej metody ciągłe takie aktualizacje i po konferencji w Wieliczce byłam na pierwszych warsztatach w 2018 roku, kiedy Daniel brał udział z Małgosią Zawiszą, oni byli naszymi trenerami, pokazywali nam to replay, to jedna z koleżanek, która uczestniczyła w warsztatach, powiedziała, że ona tego nie czuje. Że ona tego nie czuje, że to jest jakiś teatrzyk, że to jest sztuczne, że to jest mistyfikacja. Poszliśmy wieczorem na nocleg, warsztaty toczyły się następnego dnia, a ja zostałam z tym, bo ja zupełnie inaczej przeżyłam to, co się działo tego dnia na warsztatach. Byłam do tego stopnia poruszona, że Małgosia Zawisza, która pracuje w Edynburgu w szpitalu psychiatrycznym, jest psychoterapeutą, jej się już język w pewnym momencie pomylił, jak zaczęli ten moment tej rewitalizacji, zaczęli po angielsku, później ona mówiła po polsku i w tym momencie ja poczułam, jakby była taką, można powiedzieć, wciągnięta w taką jedność, w taki łańcuch emocji pomiędzy Danielem a Małgosią. Więc zostałam z tym do wieczora, a następnego dnia rano niepewna, w zasadzie jestem osobą niepewną siebie i nie wiedziałam, co z tym zrobić, żeby powiedzieć, że ja to zupełnie inaczej odebrałam niż koleżanka. Poszłam do Małgosi i mówię, Małgosia, to było inaczej, bo ja to czułam, że to jest jakiś rodzaj takiej więzi, którą ja byłam jedności jakiejś takiej, nazwałam to nawet wtedy powiewem takiej miłości, nie wiem, czegoś takiego, co było między nimi, bo Daniel dużo mówił wtedy o tym, że Polska jest krajem wyjątkowo dotkniętym traumą wojny, pierwszej wojny, drugiej wojny. Dużo było od tego wyszła replay. I poszłam do nich po prostu powiedzieć, że ja to odebrałam inaczej. Faktycznie później zaobserwował Daniel coś takiego, że to jest tak, że te osoby z nas, które są uwięzione w tym monologu, w tej głowie, w tej traumie, mogą nie słyszeć, mogą nie poczuć się w tej jedności wciągnięte. Ale jeżeli ktoś jest gotowy, żeby czuć, żeby wejść w ten dialog serce do serca, to zostanie w ten dialog serce do serca wciągnięty po prostu. Wtedy tworzymy właśnie taką grupę, która wczoraj na warsztatach mieliśmy bardzo duże doświadczenie tego, że jak byliśmy podzieleni na dwie grupki już mniejsze do pracy, to nawiązała się właśnie, można powiedzieć, taka duża wspólnota na koniec tych osób, które razem ćwiczyły i spędziły ten cały dzień wspólnie, dzieląc się swoją traumą na tych warsztatach, także Daniel stworzył ten łańcuch później po Wieliczce. She was there. Ta Pani była And it was Monica's observation that motivated me to make this drawing. obserwacja Pani Weroniki zainspirowała mnie do tego, aby narysować ten obraz. And I showed it to the group, and I asked them, did other people in the group feel some connection with the real play? Pokazałem to grupie i zapytałem, czy inne osoby z tej grupy również czują to połączenie. Almost everybody did. Prawie każdy je czuł. So, the last slide, and To nasz ostatni slajd. this just describes that there are several levels of emotional CPR. Opisuje różne poziomy reanimacji emocjonalnej. We put in the center two people, W samym środku ustawiamy dwie osoby. two-person DCPR. Dwie osoby w procesie reanimacji emocjonalnej. And the reason for that is it's hard to start alone. Ponieważ trudno jest zacząć samemu. This is similar
to mindfulness, except it needs to be done with somebody. Jest to dość podobne do mindfulness, tylko że musi być to robione z drugą osobą. And I respect mindfulness. I think it can be very helpful. But if someone's in distress and you say to them, okay, sit and meditate, Szanuję mindfulness, z tym, że jeżeli osoba jest w dużym stresie i powie się tej osobie po prostu usiądź i medytuj, very different. jest to bardzo trudne do zrobienia. Make it more upset. Wtedy bardziej się tą osobę jeszcze... So there's also a level though of, Please carry on. okay, there's a level of me CPR, which is your communication with yourself. Jest poziom mojego reanimacji emocjonalnej. And then there's we CPR, which Jest reanimacja my. me. It's a little confusing. Sounds like me, but me. And then community CPR is our goal. So the we CPR is a small group, maybe 8 or 9 or 10. Na poziomie reanimacji my jest to mała grupa między 8-9 osób. Our goal is community CPR, which should be practiced by large numbers of people. Naszym celem jest poziom reanimacji na poziomie społeczności, gdzie reanimacja emocjonalna może być praktykowana przez większe grupy liczby osób. So no matter where you are, no matter what time of day, if you or someone has distress, there'll be someone else around to say, I'll help you. Czyli nieważne gdzie jesteś, która jest godzina, jeżeli ktoś jest w stanie stresu, wtedy mogę podejść i pomóc tej osobie. Because you can't always get a doctor. Nie zawsze możesz dostać się do lekarza. And besides, unfortunately, most doctors probably couldn't help as much as somebody who's practiced CPR. A poza tym niestety większość lekarzy pewnie nie mogłaby w tym momencie pomóc, a osoba, która ma reanimację emocjonalną, może. It's a little hard to hear. Jest to smutna rzecz do usłyszenia. Caitlin, would you like to say something about community CPR? Tutaj mogłabyś powiedzieć kilka słów o reanimacji w Yeah, społeczeństwie. because you'll be filmed. Introduce yourself. Yeah, I'm Caitlin, Mam na imię Caitlin. and I had no interest in talking about feelings or emotions or field of mental health. Nie byłam zainteresowana mówieniem o uczuciach, emocjach czy w ogóle o zdrowiu psychicznym. My background is in professional football. I played professional football. Jeżeli chodzi o moją ścieżkę zawodową, to profesjonalnie grałam w piłkę nożną And I played for 24 years straight. i grałam przez 24 lata bez przerwy. And when my career ended, when I stopped playing, W momencie, kiedy moja kariera się skończyła, kiedy przestałam grać, and went through a really big struggle, I started getting interested. Yes. It wasn't until Wait, my could everybody turn your phones off? prosimy, czy każdy może wyłączyć i ciszyć swoje telefony. So it wasn't until the end of my career when I was transitioning and I had a really big struggle that I started getting curious and interested in feelings and also mental health. Dopiero kiedy moja kariera się zakończyła i była dla mnie trudna sytuacja, zaczęłam się interesować tym jakby polem zdrowia psychicznego. And I grew up, Dan is my father. To jest mój tata. So I grew up around emotional CPR, I grew up around talking about feelings Wyrastałam w środowisku, w którym mówiono o emocjach, o reanimacji and emocjonalnej. had no interest. Nie byłam tym w ogóle zainteresowana.
Do something. Może ktoś pomoże dołączyć ten telefon? Maybe she could step outside. So it wasn't until this transition that I went through and realized that for a very long time when I was playing, I was going very fast and not feeling very much. Zrozumiałam wtedy, że kiedy grałam w piłkę nożną, żyłam bardzo szybko i nie dało, w tych momentach dużo nie odczuwałam. And then it was like my feelings caught up to me. I to był taki moment, w którym moje uczucia, emocje mnie dopadły. And came in a big flood of feelings. Przypłynęły taką powodzią emocji na mnie. And this was 10 years ago. I stopped playing football. And the past 10 years, I've been experiencing this as a recovery from professional sport. 10 lat temu moja kariera się skończyła, w ciągu 10 lat doświadczam tych emocji i jest to dla mnie proces zdrowienia. And an experience of recovering feeling. Doświadczam zdrowienia w odczuwaniu uczuć. And I've been now apprenticing with my father, but learning emotional CPR. I'm a trainer now of emotional CPR. Odbywam staż u mojego taty i również jestem trenerem odnośnie reanimacji emocjonalnej. And I live in Berlin. Mieszkam w Berlinie. And have been part of emotional CPR in the community, so community emotional CPR. Mieszkam w Berlinie i jestem częścią reanimacji w społeczeństwie. Where we don't just do the training for 12 hours, we do this and then we continue. So we meet regularly and have this type of setting for mutual support. I spotykamy się regularnie, czyli nie robimy tego w 12-godzinnym slocie naraz, tylko spotykamy się regularnie. And this is particularly in the past 3 years. COVID, we did some online, but increasingly been so supportive and more people coming in talking about loneliness and isolation and how to recover what we've been saying, recover connection. Zwłaszcza przez ostatnie 3 lata w dobie izolacji nasze spotkania odbywały się online, ale zwiększa się ilość increasing online. I coraz więcej osób bierze udział w spotkaniach. And yeah, we continue. I have more to say, but we can talk after. And yeah, it's been, for me, the practice itself has been about permission, giving permission to feel feelings and permission to others to feel dialogue together. Mam jeszcze dużo do powiedzenia, mogę opowiedzieć więcej po spotkaniu. Dla mnie, w moim doświadczeniu chodzi tutaj o zgodę o to, aby doświadczać własnych uczuć, ale też zgodę na odczuwanie uczuć tej drugiej osoby, z inną osobą. Took a while to get her interested in what I was doing. Troszkę mi zajęło, by moja córka zainteresowała się tym, co robię. And I think it was, may have been an embarrassment when she was younger to have a father that cried. Mógł to być powód do wstydu, kiedy była młodsza, że jej tata płacze. I think we're on close to her wavelength now. Jesteśmy teraz bliżej siebie. So I'll just close with to me the most startling thing about emotional CPR. Zakończę tym stwierdzeniem, co jest dla mnie najważniejsze w reanimacji emocjonalnej. Just remember, if you're with somebody who's in distress, Pamiętaj, że jeżeli jesteś z kimś, kto jest w stresie, try to notice what you're feeling, especially in your body. spróbuj poczuć
swoje własne uczucia, co czujesz we własnym ciele, you may have a little tightness in your throat. Możesz mieć zaciśnięte gardło. You may notice a heaviness in your chest. Możesz zauważyć taką ciężkość w klatce piersiowej. It may be sadness. Może być to smutek, który odczuwasz. You may find yourself shedding a tear. Możesz nawet zauważyć, że uronisz łezkę. Be amazed at how that will open up the other person. Będziesz pod wrażeniem, w jaki sposób może to otworzyć tą drugą osobę na ciebie. It's a miracle. To jest cud. And so I'm open to questions, answers, curiosity, anything you all would like to Jeżeli comment mają on. Państwo pytania, są zaciekawieni,